freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie zrobimy standardowy przegląd polskich królestw, jak sobie radzą na KVK. Tak jak już wspominałem w jakichś tam poprzednich filmikach, jak dobrze pamiętam, gdzieś koło tygodnia, mieliśmy nagrać filmik z królestwami, które swoje KVK zakończyły w tym samym momencie, kiedy ja zakończyłem na 2.732. Ale czy wiadomo, no czas ludzi i też osób, które miały ze mną to nagrać, jest ograniczony, tak samo mój był i to ja, coś się zgadywaliśmy, to raz ja nie mogłem, raz oni nie mogli i nie udało nam się po prostu tego nagrać. Lecz zrobimy to w późniejszym terminie, gdzie na pewno te osoby wam opowiedzą więcej o swoich KVK. Mam nadzieję, że to będzie za niedługo. Ale na tapetę sobie weźmiemy KD, które skończyły KVK, ale także te, które są w Kiwiki. Już taki jeden odcinek wam nagrałem ostatnio, ale uważam, że te odcinki fajnie jest jakby tak pielęgnować, wspominać i rozmawiać o tym przez cały czas. Jak wiecie, no u nas KVK skończyło się jak skończyło, nie ma co już dewagować, jest już po KVK, tematy wszystkie pozamykane. Jeżeli chodzi o królestwo, które grało w tym samym czasie KVK, wiem, że to było 2205 i 3080. 2205, jak przeglądałem sobie ich mapę, no to już sobie przejrzymy, bo jak dobrze pamiętam, oni byli lewa strona. Na początku pamiętam, że to nieźle u nich wyglądało, później tam się troszeczkę to wykrzaczyło. No jak widzicie, nie weszli do X-Landów. Widać, że tutaj ta połączenie, jakby tak powiedzieć, chyba wiatru, wody i ognia ich tutaj wypchało i po prostu przejęli całą tą strefę. 2205 tutaj mamy sojusz chłopaków. Ale wiem, że oni tam trochę walczyli, jak tam rozmawiałem z Julkiem, to wiem, że trochę walczyli, ale jakiekolwiek większe szczegóły po prostu może rzucimy sobie, jak już będziemy nagrywać bezpośrednio filmik z chłopakami i oni wam powiedzą więcej, jak to wygląda. Ja wam tutaj głównie chciałem tylko tak streścić, pokazać, że no w poprzednim filmiku wyglądało to nieźle. Tutaj widzę, że tak widzicie, no ta strefa już jest praktycznie po KVK, no bo to już wiadomo, wygra i mamy zwycięzcę, mamy osoby, które wszystko tu ogarnęły. Mamy KD, które wszystkie coś tu ogarnęły, więc no 2205 przegrało swoje KVK. Szczegóły będą, tak jak mówiłem wcześniej. Przejdźmy sobie dalej, 4080. Chodziło mi też, wiecie, szczegóły związane z statystykami, jak to wyszło. Niektórzy już pewnie będą wiedzieć, niektórzy może nie. Ja już niektóre widziałem, ale nie chcę bez chłopaków nagrywać takiego oddzielnego filmu, to po prostu robimy taki przegląd Kiwiki w danych królestwach. No i tutaj jak widzicie, czyli pomarańczowi, czyli królestwo, gdzie jest 3080, mamy też tutaj Pretola, który to nieraz nagrywał, czyli króla tego KD. Wygrali KVK. Nie ma co tu dużo oszukiwać, ogień wygrał, ogień był naprawdę mocny tutaj na tym papierze. Wiem, że strefa tam pierwsza była no, mało grywalna. No ale tutaj chłopaki naprawdę zrobili swoje, spuszowali, wygrali Kingslandy, chyba nawet z tego co pamiętam to jakoś tam, bo tam wyglądało jakoś łatwo, ale nie chcę tutaj zapeszać, bo to już chłopaki, czy też to oczywiście Pretol tutaj wam opowiedzą. Pretol pewnie opowie też tutaj o tym bardzo dobrym zagraniu z tym fortem, który tu widzicie. No, co tu dużo mówić. Szapoba, czy 083, trzecia gwiazdka, bardzo fajnie i fajnie, że to w ogóle tutaj to tak chłopakom poszło do przodu i w końcu udało się wygrać to KVK, bo jak wiemy ostatnie KVK też byli blisko zwycięstwa, ale niestety te Kingslandy przegrali, więc fajnie, że 3080 tutaj gwiazdę zdobyło. Przejdźmy sobie do jeszcze innych KD, które walczą. Z tego co pamiętam to 2653 jest podczas KVK. 2653 mamy tutaj ziemię. Tu mamy Smurfów, zobaczmy co tam u Smurfów słychać. Smurfy jak widzicie tutaj tą strefę tak przechodzą, czyli dzisiaj pewnie wchodzą do Kingslandów, tak? Nie, jeszcze chyba nie dzisiaj. Może tak być, że pas 7 się może otwierać. Możliwe, że pas 7 się im otwiera, bo tutaj jest troszeczkę inny KVK. Ale też tak może być. Ale jak na razie, jak popatrzymy sobie na te,
Nie wygląda to źle. Tutaj na razie te smurfy wiem, że mają mocne KD. Dobrze patrzę tutaj? Chyba dobrze patrzę. Zaraz sobie to zweryfikujemy jeszcze raz, czy wszystko dobrze przeglądałem. 5-3, 2653. No tak, ziemia. Klasyka. Pokazywałem wam wiatr, a ziemia jest na środku. No, i syk. I cyk, fopa, i zaraz będzie wnecik. Nie będę tego wycinał. Czasem też się zdarza. Ja po prostu myślałem, że oni są po prawej stronie, poszedłem, jakby tak powiedzieć, na ogień. Ale tutaj jak zobaczycie, no to w ogóle chyba lewa strona to chyba nic nie zrobiła. No, jak zobaczycie, no to tu chłopaki, proszę, ich tylko sojusze, ich jakby tak koalicja ziemi tutaj jest. No, chłopaki już się budują przy Kingslandach. O, no to ciekawie. Ciekawie tutaj wygląda. Już będą za niedługo przy Zigu. Znaczy nie za niedługo, ale no mają to strefę full control, nie? Pas 7 tylko tutaj. Tutaj było zabezpieczone, bo jeszcze pas 6 się nie otworzył, czyli... pas 6 będzie za 5 godzin. O kurde, gdyby nie szedł do pracy, bym coś sobie z tego tam nagrał, naprawdę. Może jakieś shorty wlecą. Właśnie powiem wam, co sądzicie o nagrywaniu shortów, bo ja kiedyś tak właśnie zastanawiałem się na temat shortów, żeby wam tutaj je nagrać i tak wrzucać co chwilę. Też po prostu też czasu nie miałem na te shorty, ale no, powiem wam szczerze, że tutaj tu się już stykają. No, ciekawie będzie, będą na pewno jakieś walki, więc jeżeli tylko tam będę miał chwilkę, to zajrzę do nich, może wieczorem i zobaczymy, jak im tutaj idzie w strefie. To jest chyba strefa 5, mi się zdaje. To jest jakaś mniejsza wersja. Bo jest tak bardziej cieśnie, mi się zdaje. No ale 2, 6, 5, jak widzicie, tutaj na razie bardzo dobrze wygląda na mapie. 2877, tak, mi zawsze wypominacie, to nie jest polskie KD i tak dalej, ale jest KD, gdzie gra duża społeczność Polski, więc warto też o nich wspomnieć, też zobaczyć, jak im idzie. Zobaczmy sobie tutaj. Z tego, co chłopaki mówili, to tutaj strefy są ich. Elegancja, Francja. Na razie 2877 ma tutaj wszystko pod kontrolą. Weszli do tej strefy tutaj 6 na pełnym chillu. To jest strefa 4. To jest chyba, przepraszam, to jest 5, więc tu będzie 6. Tutaj w ogóle jest puste. Czyli jakby ktoś, z tego co chyba chłopaki mówi, że tam niektóre KD w ogóle jakby przestały grać. Więc w sumie 2877 będzie ma też, z tego co pamiętam, dużą możliwość wygrania kiwiki. Bo już są bardzo blisko tego wszystkiego. No, jest dobrze. Jest dobrze. MC tutaj widzę, że na R4 twardo działa. Ale wygląda to naprawdę nieźle. Kingslandy, nie wiem kiedy się otwierają. To jak będę miał chwilę i się uda mi to zestreamować, to na pewno to pokażę. Ale tutaj widzę, że muszą z tej strefy, muszą przejść tą strefę żeby się dostać. Czyli najpierw pas 7 się musi otworzyć. Jak otworzy się pas 7, to potem otwiera się pas 8. A pas 8 jest gdzie? 8. O kurde, czy tu się będzie można wcześniej dostać do innych tych? No ciekawie, dużo tych przełęczy. Zobaczmy sobie, jakie to jest kawałka. Nie spojrzałem. Burza manewrów, no to okej. Tak, burza manewrów słyszałem, że jest niezła, więc dużo klientów, dużo ludzi może o tym mówić, że fajnie się na nie gra. No i 3.0.25, które miało farm KVK. Z tego, co rozmawiałem z Taczką. Oni mieli farm KVK, ale wiem, że niektórzy gracze gdzieś tam stwierdzili, że coś powalczą. No i są na wietrze, prawy górny róg. Teraz się nie pomylimy. jak w przypadku smurfów. Ogólnie to 4. strefa, 5 ich. Tutaj też ich. Niby nie walczą, niby ale zobaczymy jak ta strefa tu będzie. Chyba dzisiaj mają jakieś walki. Tak? Czy dzisiaj coś jest?
Tak, dzisiaj o 18:12 ma 0,25 i koalicja. Zobaczymy, jak ta strefa tu będzie wyglądać. Bo tu może być ciekawie. Tu mogą być ciekawe walki. Zobaczymy też ciekawe, ile graczy tam gra. 3,025, wiem, że była tam lista jakichś graczy, gdzie się zapisywali, żeby pograć. I powalczyć przede wszystkim, więc fajnie. Fajnie, że tutaj coś będą mogli zdobyć. No i zobaczymy, strefa, oni są też parę tam tygodni do zakończenia KVK, więc ta strefa, znaczy parę tygodni, 20 parę dni chyba. Więc ta strefa, potem Kingslandy, no ciekawe będzie. Ciekawe też tutaj, nie pamiętam jak oni mają te sojusze, ale to się dowiem jak będę robił kolejny przegląd, albo jak będziemy tutaj coś nagrywać, więc fajnie tutaj wygląda. Chociaż nawet jak grają farmkę VK, więc jakoś, no, może jakoś tutaj będzie szansa coś wykręcenia, jakichś wyników. Wygląda na razie to wszystko nieźle, więc tak to zostawmy. I ogólnie, no z tych wszystkich KD, no to tylko nasze i 2205 no nie dało rady na swojej KVK, a reszta widać, że albo wygrywa, albo są tam gdzieś się liczą w walkach. Więc fajnie, że polskie KD się rozwijają, fajnie, że przez cały czas są jakieś tam dobierania i idą do przodu. Ja się cieszę. Cieszę się, że coś takiego się dzieje. No i tyle. No, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli tylko będziemy mieli chwilkę, nagramy po prostu o tym KD, też ze statystykami, z chłopakami, informacje dotyczące jak to oni wyglądali, jak te przebiegi walki wyglądały, tak żebyście mogli mieć pełen wgląd w te kiwiki. Głównie tutaj mówię właśnie o królestwach 2205, 3080, a także porozmawiamy też o 1958 w kolejnym filmie, że będziemy nagrywać takie wspólne. Nasz 1958 w czerwcu kończyło swoje KVK, było to podczas mojego, jakby tak powiedzieć, spotkania w Warszawie z Rise of Kingdoms. Później po prostu ciężko było nam z Nosferem się złapać. Ale o tym też wspomnimy, jak będziemy rozmawiać z chłopakami z 2205 i z 3080, też wspomnimy o nich, bo oni tam swoją gwiazdę też zdobyli, więc fajnie wspomnieć o polskim KD, które tam też swoją robotę wykonało. Więc fakt, że już trochę po czasie, ale też warto przypomnieć, jak to tam u nich wyglądało. Więc tyle ode mnie. Trzymajcie się, na razie, hej.